Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj bardzo ważny temat w kontekście całej hossy na rynku amerykańskim, ale też nie tylko. Mianowicie przedstawię raport za Q3 firmy Nvidia, przedstawię jak rynki zareagowały na te wyniki oraz drugi temat bardzo ważny, dlaczego mamy tak duże spadki dzisiaj na giełdach i jakie są możliwe scenariusze. Zaczynamy od firmy Nvidia. Tu mamy tabelkę za poprzedni kwartał Q2. Tutaj mamy przychód na poziomie 46 bilionów i EPS to było 1,08 dolara. Jeśli chodzi o same przewidywania firmy, to na Q3 oczekiwania były takie, że firma przedstawi wyniki, jeśli chodzi o przychód 54 plus minus 2% biliona, przy marży większej niż do tej pory, nawet za poprzedni kwartał. W moim poprzednim odcinku przedstawiłem całą sytuację, jeśli chodzi o zakup akcji przed wynikami, więc odsyłam po więcej materiałów tego typu do mojego poprzedniego filmu. Natomiast rynek oczekiwał od Nvidia, że EPS będzie na poziomie 1,26 dolara przy przychodach 55 biliona. I sprawdźmy, czy te przewidzenia się spełniły. Tu mamy już screeny z wyników z Q3. Przede wszystkim zaczynając od wypowiedzi samego prezesa Jensena Huanga. No, ogólnie konferencja sama tak wygląda, że najpierw są przedstawiane wyniki, takie suche dane, natomiast później są pytania właśnie do Jensena i on od razu powiedział, że nie ma żadnej bańki, a i po prostu firma ma tyle zamówień, że nie wyrabia się z dostawą, wszystkie procesory są wyprzedane i końca nie widać takiego stanu rzeczy. Pojawia się coraz więcej firm, które chcą współpracować z Nvidią, coraz więcej startupów. Więc jeśli chodzi o przychody, jest to poparte po prostu bardzo ciężką pracą. No jeśli chodzi o same wyniki, mamy tutaj 57 biliona, czyli więcej niż oczekiwaliśmy, niż rynek oczekiwał. No i EPS był na poziomie 1,30, czyli też więcej niż oczekiwał i to z nawiązką. I tu mamy wzrost rok do roku ponad 60% przy marży też bardzo duże jak na firmę opartą na sprzęcie, ponad 70% i to jest jeszcze więcej niż w poprzednim kwartale Q2. Więc jeśli chodzi o same wyniki, jak zwykle firma dowiozła i w tym kontekście uratowała rynki. No przynajmniej na chwilę, ponieważ no, będę o tym mówił w dalszej części tego odcinka. Natomiast gdyby firma nie dowiozła tych wyników, prawdopodobnie mielibyśmy już obecnie dzisiaj ogromną korektę na rynkach. Jakie są przewidywania na następny kwartał? Mamy tutaj przychód na poziomie 65 bilionów plus minus 2%, czyli no jest prawie o 10 więcej niż tu. No i przy marży też większej nawet niż te 73,4%, więc firma cały czas w jakiś sposób potrafi się rozwijać przy już tak ogromnej kapitalizacji. Wciąż jest tutaj pole, żeby rozwijać się i jest pole na wzrost kursu. Jeśli chodzi o inne dane ciekawe z konferencji, mamy tutaj przedstawienie segmentów firmy. Oczywiście najważniejszy segment to data center. Mamy tutaj przychód na poziomie właśnie ponad 50 bilionów, z tych 57 jest to najważniejszy tutaj kawałek tej firmy. No tutaj też się firma chwali wynikami, 66% rok do roku, też spełniane są procesory Blackwell, są też one wykupione na dzień dzisiejszy. Jeśli chodzi o benchmarki, no to też jakby jakość tych procesorów, wydajność
jest też na niezwykle wysokim poziomie, więc tutaj nie ma przypadku, że po prostu firma sprzedaje coś, bo ma dobrą opinię na rynku. No i oczywiście tu mamy wymienione nowe umowy z firmami. Ostatnio była umowa na przykład z Nokią, ale też mamy wiele innych różnych firm, dużych firm znanych, Microsoft, Oracle, czy Palantir, czy inne. To też mówi bardzo dużo, kim są, mm, komu sprzedaje te procesory, kim są klienci tej firmy. Firma ma też inne segmenty, no nie tak ważne oczywiście, mamy tutaj gamingowy czy automotive, też mają oczywiście jakieś przychody, nawet rok do roku bardzo duże, 30%, 56, 30%, też współpraca z dużymi korporacjami, mamy tu Uber, ale Toyota, jakieś inne, Amazon Robotics, więc ogólnie, no, jeśli chodzi o samą firmę, nie ma się tutaj do czego za bardzo przyczepić. Teraz spójrzmy na marżę. Tutaj jest marża Nvidia w porównaniu do konkurenta głównego AMD na rynku. Oczywiście te wyniki pokazały kwartalne, że no, liderem jest wciąż Nvidia i prawdopodobnie przez jeszcze kilka następnych kwartałów tak będzie. Tutaj marża 72, teraz 3%, czyli widzimy, że w porównaniu do AMD też no, większe przychody, większą marżę. Tutaj jest po prostu screen z poprzedniego mojego materiału. Jeśli chodzi o wyceny, no też jeśli chodzi o wycenę kursu akcji, wycenę przychodów, zysku czy EPS-u, wszystkie te wskaźniki idą do góry rok do roku. Jak widać, rekomendacje analityków są też takie, żeby kupować tą firmę dalej. No i tutaj średnia wycena 232 dolary. No obecnie jesteśmy na poziomie 180 dolarów, więc spółka jest niedowartościowana w tym kontekście. No i spójrzmy na to, co się stało dzisiaj. Dzisiaj znaczy czwartek, 20 listopada. Mieliśmy na początku wzrost, to jest kurs oczywiście dzienny Nvidia. Mieliśmy wzrost na początku sesji tutaj do tych poziomów 195, powiedzmy 6 dolarów i to się utrzymywało na początku sesji. Później no, nastąpił duży zjazd do tych poziomów tutaj, których wcześniej już byliśmy, czyli testowana była ta strefa wsparcia. Jesteśmy obecnie na poziomie 180 dolarów. Też, też cały kurs, czy kurs S&P 500 tego indeksu, to jest właśnie ten kurs tygodniowy. Widzimy, że tutaj mieliśmy pewien kanał, w którym się poruszaliśmy, wzrostowy od czerwca. Odbijaliśmy się od band, natomiast w pewnym momencie się z niego wyłamaliśmy. No dzisiaj była próba powrotu właśnie do tej bandy, jak widzimy, natomiast odbiliśmy się od niej i zjechaliśmy w dół, aż do tutaj tej średniej setki. No i tutaj, jeśli chodzi o sytuację właśnie na rynku, to pomimo tych ogromnych przychodów Nvidia, czyli mamy potwierdzenie, że ten temat AI się nie kończy, no kursy spadają i czemu tak jest? Ogólnie jesteśmy w takim nerwowym okresie i tutaj mamy kilka czynników. No pierwszy ten czynnik ostatnio no, inwestorzy zaczęli się zastanawiać, czy nie mamy już tej bańki AI i czy ona nie pęknie właśnie teraz po wynikach Nvidia. Jeśli tak by się stało, to zdecydowanie mielibyśmy teraz
bardzo duże zjazdy na tych firmach technologicznych. No dzisiaj też mieliśmy te zjazdy na tych wszystkich firmach technologicznych pod koniec sesji. Nie tak duże, powiedzmy 5-6% do 10%, oczywiście to też dużo. Natomiast jeśli chodzi o inne czynniki, mieliśmy ostatnio ten shutdown w USA. Przez to pewne dane z rynku nie były ściągane, nie wiadomo do końca właśnie jak rynek wygląda. W USA są obawy o rynek pracy, między innymi też polityka Fedu ma tutaj dużo do powiedzenia. No, wcześniej rynek dyskontował sytuację taką, że w grudniu będą cięcia stóp procentowych, natomiast po ostatnich wypowiedziach Fedu wygląda na to, że tych cięć nie będzie. To oczywiście ma duży wpływ na rynek i płynność finansową na rynku. Natomiast ogólnie sytuacja jest taka przewidziana na przyszłość, że nawet jeśli teraz będzie ta korekta, która tutaj może nawet dojść do tej drugiej strefy zakupowej, jeśli chodzi o S&P 500, jeśli chodzi o Nvidia, no to mamy testowanie, już byliśmy w tej strefie zakupowej 3 razy. No, będzie też pewnie ona teraz testowana, czyli tutaj poziom $177 powiedzmy. No jeśli nie wytrzyma, to tutaj mamy pod spodem powiedzmy ten poziom około $170 i tutaj już powinna się zatrzymać ewentualnie ta cena. Więc tak to wygląda. Prawdopodobnie w Q1 następnego roku będą dalsze wzrosty, ponieważ przewidzenia są takie, że gospodarka USA dalej będzie się rozwijała. Więc jeśli chodzi o to, co teraz robić, no jutro mamy piątkową sesję, więc tam nie spodziewałbym się jakichś wzrostów większych, więc można sobie ewentualnie odpuścić tą sesję. No, też pewnie kilka następnych dni będzie też takich dosyć nerwowych, więc potrzeba kilka dni, żeby to się uspokoiła, ta cała sytuacja na rynku. No ale oczywiście można sobie już kupować akcje metodą DCA, czyli po prostu uśredniać, no i liczyć na dalsze wzrosty pod koniec roku i na początku następnego roku. Tak wygląda sytuacja z mojego punktu widzenia. Jeśli komuś pomogłem tym filmikiem, to poproszę o subskrypcję, poproszę oczywiście o lajka i jeśli macie jakieś propozycje, jeśli chodzi o firmy takie nieoczywiste, które warto śledzić, sprawdzić, to możecie też napisać to w komentarzu. Także dziękuję bardzo. Do zobaczenia.